Cześć wszystkim. Jako że przyszła pora na wymianę oleju w moim 1.8 turbo, postanowiłem, że przejdę sobie z Motula XCS na troszkę droższego Millersa. Z tej okazji zrobię sobie pukankę silnika oraz zajrzymy do miski olejowej, żeby zobaczyć, w jakim stanie będzie smok olejowy. Miska była ściągana ostatni raz 4 lata temu. Od tamtego momentu był lany tylko i wyłącznie Motul XCS 5W40, co około 7000 km. Do ściągnięcia miski będziecie potrzebować paru rzeczy. Przede wszystkim jakiś klucz z końcówką 10 oraz przedłużką. Do większości śrub wystarczy Wam taka duża grzechotka, jednakże są tam 4 śruby od strony skrzyni, które wymagają albo klucza imbusowego o rozmiarze 5, albo troszkę mniejszej grzechotki z przedłużką, bo po prostu nie ma tam wystarczającej ilości miejsca. Przyda się również nasadka 16, tam są bodajże 3 śruby na nią. Coś do ściągnięcia silikonu zarówno z bloku, jak i z miski, jakieś ostrze. Nowa masa uszczelniająca, ja akurat tutaj mam polecanego przez wszystkich Victor Reins. Podobno jeszcze Dirko jest dobre, ale ja nie testowałem. I jakiś śrubokręt do podważenia miski. Bardzo fajnie by było, gdybyście jeszcze mieli klucz dynamometryczny do przykręcenia miski z powrotem z odpowiednim momentem, no ale jeżeli nie macie, to bez też da radę. Także ja sobie teraz zaleję pukankę do silnika, spuszczę olej i zabieramy się za demontaż miski. Ja już jestem pod samochodem, silnik sobie pochodził 10 minut na półkance, także spuszczamy teraz olej. Ok, olej mamy spuszczony, teraz odkręcimy sobie te śruby dziesiątki, które są najbardziej dostępne, czyli tutaj z tej strony, tutaj oraz z przodu. No i wszystkie łatwe śruby mam już wykręcone, pozostały te 4 dziesiątki od strony skrzyni. Jak możecie zobaczyć, te śruby są tutaj naprawdę słabo widoczne, także upewnijcie się, że wykręcicie wszystkie. No i słuchajcie, zostały nam 3 śruby od strony skrzyni o rozmiarze 16. Tutaj macie już jedną poluzowaną, tutaj już jedną wyciągnąłem i tutaj jeszcze jest jedna pod tym uchwytem od tej strony. Jak już odkręcicie sobie wąż od powrotu oleju z turbosprężarki, odkręćcie również tutaj te widoczne ucho. To jest śruba 12, tak aby sobie móc ten wąż odchylić i łatwiej ściągnąć miskę. Wszystkie śruby z naszej miski są już wykręcone. Teraz Wam chciałem pokazać jedno miejsce. Tutaj od tylnej części miski jest miejsce, w które wkładacie coś, aby ją podważyć. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie robić tego z całej siły. Ona powinna w miarę łatwo zejść. Nie trzeba naprawdę się tutaj nie wiadomo jak nad nią pastwić. Ok, wyjąłem miskę na zewnątrz, abyście mogli to lepiej zobaczyć. Co mnie bardzo cieszy, to fakt, że jest ona praktycznie czysta, poza tymi niewielkimi ilościami nagaru. Nie ma tutaj żadnych opiłków. Natomiast jeżeli chodzi o smok olejowy, to zobaczcie. Jak widzimy, jest tutaj syf, jednakże nie martwcie się, to nie są żadne opiłki metalu ani jego części. To jest najzwyczajniej w świecie silikon. Bardzo ważne jest, aby uważać na to, ile się dawkuje tego silikonu przy klejeniu miski, bo niestety on potem odpada, wpada do miski i jest zasysany przez smog, co potem wygląda w ten sposób. Dlatego ja teraz sobie to wyczyszczę i za chwilę do Was wracam. Miskę razem ze smokiem mamy już wyczyszczoną, także wchodzimy pod samochód. Ok, zanim sobie zamontuję smok, chcę, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, mianowicie blok silnika, jak i sama miska muszą być zajebiście suche, nie mogą być tłuste, dlatego ja sobie użyłem środka do czyszczenia hamulców, tak aby żaden olej Wam tu już nie ściekał i żeby powierzchnia była czysta, sucha, bo to zagwarantuje Wam to, że silikon dobrze złapie pomiędzy tymi dwoma powierzchniami i nic nie będzie ciekło. Tuż przed nałożeniem silikonu na miskę upewnijcie się, że wszystko będziecie mieć pod ręką. Ja już sobie tutaj przygotowałem narzędzia, bo schnie on bardzo szybko i po prostu najlepiej jest nałożyć silikon na miskę i od razu ją zakładać na spód silnika, na blok. Wszystkie śruby mamy już dokręcone z odpowiednim momentem. Możecie tutaj zauważyć, że mimo, że tego silikonu dałem naprawdę niewiele, to on i tak wyszedł bokiem. I słuchajcie, taka ilość jest akceptowalna. Największym błędem jest pakować tutaj zbyt dużą ilość silikonu. Między blokiem a miską jest naprawdę niewielka szczelina, którą musimy uzupełnić. Cały nadmiar silikonu, który dacie, jeżeli będzie go za dużo, wpada do miski olejowej, gdzie pod wpływem temperatury jest odklejany i zapycha tym samym smog.
Najważniejszym jest, aby pozostawić to do wyschnięcia na co najmniej parę godzin, zanim zalejecie olej. Ja sobie to zostawię na 24 godziny i przyjdę dopiero następnego dnia nalać olej. Jeżeli chcecie lać po 2-3 godzinach, powinno też być ok, ale najlepiej po prostu zostawić to na trochę, nie śpieszyć się i to Wam da naprawdę najlepszy rezultat. Ciśnienie jest jak najbardziej w porządku, jeszcze szybki rzut oka na miskę, czy nigdzie nam nic nie kapie. Tutaj jedynie są ślady po odtłuszczaczu, ale nigdzie nie ma oleju, co znaczy, że wszystko się udało. No i to tyle. Robota bardzo łatwa, a Wasz silnik odwdzięczy Wam się długą żywotnością, także polecam każdemu sobie zająć jeden dzień na zrobienie tego. Dziękuję za uwagę.